wyobraźcie sobie, że ta miejscowość to jest ogólnie miejscowość leżąca w kraterze wulkanu. Ale się bujamy, bujamy. To są takie cichobiegi palestyńskie, fajne. Rozum się zbrzydaty i ochyca. Basen stąd podzielony jest na dwie strefy. Strefa dla właścicieli i strefa dla plebsy jak my, czyli dla wynajmujących. To jest taki kurort, bym to nazwał, prywatnych nieruchomości, strzeżone bardziej niż więzienie. Cześć, nazywam się Łukasz Kasztelan i witam na kanale Przybij Piątaka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Ja bym chciał pokazać wam, gdzie my śpimy. My śpimy w takim jakby, patrzcie jak wysoko, w takim jakby zamku. Ale pokoje to jeszcze jest pikuś. Chodźcie, wam pokażę. Patrzcie. Dzieci wczoraj dywagowały na temat tej sztuki, dlaczego on go zabija. Walka dobra ze złem. Dalej jest nie gorzej. Sztuki jest naprawdę dużo całkiem przyzwoitej sztuki. Szachy jedne, stągiew, mnóstwo różnych was, figur. Słuchajcie, to ma certyfikaty autentycznie podpisane, zalaminowane, żeby nie zniszczyły się. Słuchajcie, no to jest i nie ma tu żadnej kamery, jest zaufanie do klienta, że tak powiem. Złote rybki. Naprawdę duże. Także powiem wam, jesteśmy w szoku, jak tu przyjechaliśmy do dzisiaj, nie możemy się wyleczyć. Oprócz tego mają świetne jedzenie. Jest to dla mnie aż dziwne. I płacimy chyba mniej niż tam, a drugi dzień pada, może to dlatego. Ale jest pora deszczowa, to by było dość logiczne. No także powiem wam, no hotel nieprzeciętny. Co? Moje kakao jest takie dobre, że nie wiem. Widać po wąsach jakie masz, pokaż jakie dobre. Daj spróbować. Wow! Que bien! Z marshmallow i krema? Que bien, sabroso! Mucho. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie tego pięknego południa, bo to już tak dzisiaj troszkę nam się zeszło, że tak powiem. Widzieliście, gdzie mieszkamy. To jest zaraz koło miejscowości Anton Valley chyba. I słuchajcie, tutaj jest dużo atrakcji, pan nam wypisał na karteczce. I wyobraźcie sobie, że ta miejscowość to jest ogólnie miejscowość leżąca w kraterze wulkanu. My aktualnie idziemy sobie po jakby obrzeżu krateru. Co tu widać, że tamten krater idzie w dół i to jest jakby dół tego krateru, a my idziemy sobie teraz po jego rancie. I chcemy sobie dojść tam, na punkt widokowy. I będzie fiu ekstra, można chyba wejść też na górę, na krzyż, do krzyża aż tam, ale nie wiem, czy mam aż takie ambicje. Widoki piękne, spacer wspaniały, pogoda również, nie za ciepło, nie za zimno. No fantastycznie, żeby tylko nas deszcz nie spotkał, bo od rana padało i będzie cudo. Także super, idziemy. Proszę bardzo, weszliśmy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten krater, to krater jest dokładnie tu. Widzicie? Tam w środku jest miasteczko i to jest ta sława tego miejsca. Zjechaliśmy z góry, gdzie jesteśmy, no w przecudownym miejscu, w motylarni, słuchajcie. Ja tu nie mogę tych poważnych osobistości pokazywać, ale zobaczcie, co tu się dzieje, patrzcie, jakie ładne, jakie ładne, jakie duże. Julio jest fanem motyli. Wow. 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 Pięknie. Tutaj mają takie rureczki i tam jest dla nich pokarm.
przepięknie. Motyle są dla mnie jednymi z najbardziej magicznych zwierzątek, dlatego że żyją bardzo krótko, są przepiękne i rozum się zbrzydaty i ochyca. Zobaczcie, tutaj jest stadium, ale tutaj można sobie kupić w kubeczku w różnym stadium motyla za 5, 10, 20 dolarów. Tutaj jest jeszcze taka poczwara, tutaj jest mniejszy kokon, duży kokon. Też można kupić jajka motyle. W sensie tutaj chyba są jakieś te poczwary ich. Ciekawe. Ja nie chcę kupić motyla, ale jest to dla mnie ciekawe. Idziemy jeść, bo jestem głodny. A zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali Przybij Piątaka w całej Polsce. Pracujemy ciągle nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do lokali, gdzie znajdziesz świetną ofertę, świetne menu, a wszystkie informacje są na przybijpiątaka.pl. Jeśli chcesz prowadzić gastronomię, mieć swój biznes, zachęcam do wzięcia franczyzy Przybij Piątaka. Wtedy ten biznes będziesz prowadził razem ze mną. Zapraszam. Jedliśmy pizzę, więc nawet wam nie nagrywałem. No bo po co mam wam nagrywać pizzę? Przyszliśmy na taki mały tutaj bazarek lokalny. On nam polecano, więc jesteśmy. Można sobie kupić, prawda, jakieś takie ciekawe rzeczy do zjedzenia. Można sobie kupić jakieś ręcznie robione struganki, jakieś takie szachy, coś. Ceny tego będą pewnie troszkę abstrakcyjne, chociaż na pewno mniejsze niż w Panama City, jeśli byśmy trafili na podobny market. Ola. O, tutaj są też panamskie kapelusze. Hola, tengo igual. Igualito. Perfecto. ¿De dónde vienes? De Polonia. Ah, polaco. Sí. Son dos tipos. El Cuenca y el Brisa. Cuenca tiene doble tejido. Ajá, es El posible, Brisa mira. ese es más pesado, Es más mejor. resistente. Aquí también tengo el típico. Sí, otro típico. Muy bien el español. Ah, un poco. Pero gracias. Gracias, señor. Nie wiem, czy za tamte przepłaciłem, bo ja sobie kupiłem kapelusz. Pokazywałem chyba właśnie wam nim. Dałem za niego 100 dolarów. I jest taki fiu fiu łaławiła. O! Krzysiek, ja takie buty muszę sobie kupić. To są takie cichobiegi palestyńskie, fajne. No dobrze, słuchajcie, można piórko. O! Es pintura? Si. O, kokosy kupimy. Ja oczywiście uwielbiam kokosy, dlatego nie omieszkaliśmy się napić. O, i takie małe bananki jeszcze uwielbiam, takie. O, to ja zaraz to kupię. Este es nacional, este es de acá mismo, del área del valle aquí mismo. Jeżeli chodzi o średnie zarobki, to są od 1200 do 1500, tak mniej więcej, dolarów na miesiąc i to są zarobki średnie miesięczne. Natomiast minimalna, słuchajcie, to jest 340 dolarów. I teraz w Panamie bardzo zależy, mi się wydaje, gdzie żyjesz. Panama jest takim typowym, w ogóle Ameryka Środkowa wydaje się być taka, że jest faktycznie środkowa, czyli jest pomiędzy tym lekkim burdelikiem z Ameryki Południowej, a tymi Amerykańcami z Ameryki Północnej. I to trochę czuć, widać, słychać i czuć. Panama City jest taką naszą Warszawką i tam jest faktycznie całkiem wow raczej. Natomiast wszędzie w koło, jak pojechałem do Colón, to już jest dużo śmieci i tak dalej. Te drogi są takie ciężkie, małe miasteczka gdzieś tam na obrzeżach Panama City są już takie, wiecie, gorsze troszkę, natomiast nie wydaje mi się, żeby tam było jakoś niebezpiecznie i tak dalej. Natomiast te 340 dolarów wydaje mi się, że minimalna to jest, tam ciężko wyżyć w Panama City, na pewno wręcz jest niemożliwe, no ale pewnie w Panama City się rzadko płaci najniższą krajową. W porównaniu na przykład do Ameryki Południowej, no to paliwo już było tam, pamiętacie, po niecałym dolarze, po 0,90 gdzieś centów, a w Kolumbii było po 2,50 na złotówki. Także no, nie wiem, tam z 80% różnicy, nie? Są dwa progi podatkowe. Macie kwotę zwolnioną od podatku dość wysoką, bo to jest 11 tysięcy dolarów rocznie. Macie potem 15% do 50 tysięcy dolarów rocznie i powyżej 50 tysięcy dolarów rocznie macie 25%. Nie jest źle, nie jest jakoś rewelacyjnie, ale wydaje mi się, że w porównaniu do europejskich progów podatkowych to jest całkiem spoko. Słuchajcie, przyszliśmy na wodospad, który jest podobno spektakularny, więc idziemy sprawdzić, bo wodospadu widzieliśmy sporo, dlatego zaraz się dowiemy. Spacerek 10-15 minut. Jeżeli byście tu przyjechali o ludzkiej porze, to możecie się również przelecieć tyrolką i pokąpać się w naturalnym basenie. Jak przychodzicie tak późno jak my, to tylko spacerek. Idziemy. O,
Cóż za dźwięki. Ale ładnie. Słuchajcie, bardzo tu jest fajnie. Podoba mi się. Nawet jak wodospad będzie lipny, to mi się podoba. Jest pora deszczowa i jeszcze jesteśmy, słuchajcie, jakby w takim mikroklimacie, gdzie jest 70-80% wilgotności powietrza. Jest tutaj dużo chmur, dużo deszczu, pada prawie ciągle. Chyba obiektyw jeszcze nie jest zachlapany. To idziemy. O wow! Ale się bujamy, bujamy, ale się bujamy, bujamy, ale się bujamy. Dobra, jedziemy dalej, cześć. Jechaliśmy jeszcze na bardzo fajny punkt widokowy. Standardowo krzyż. Jak jest krzyż, to znaczy, że to jest jakiś szczyt. Jak na Giewoncie, prawda? Pięknie. Trochę biało. Nie mamy jakieś wrażenie, że to nie do końca jest tu. Ale no co, no ładnie, no. Fotkę strzelam. Jest obiad. A jesteśmy, słuchajcie, na Playa Blanca, czyli biała plaża. I to jest taki kurort, bym to nazwał, prywatnych nieruchomości. Strzeżone bardziej niż więzienie. Szlabany, żeby wjechać, aplikacje, QR-kody, zarejestrowany każdy człowiek z imienia, nazwiska, numeru paszportu, wylegitymowany. Tutaj jest zejście z plaży, gdzie jest wieża strażnicza, w środku siedzi człowiek, ochroniarz jest na każdym kroku, jak wejdziesz na basen, jesteś pierwszy co to wylegitymowany, nawet nie zdążysz klapek ściągnąć. Plażę zamkniętą oddziela rzeka, gdzie nie ma żadnego mostu, no generalnie hardcore jak dla mnie, ale przez to jest całkiem ciekawe. Mieszkaliśmy na 11 piętrze tamtego budynku. Zrobiliśmy sobie grilla, bardzo fajny apartament, aczkolwiek wczoraj byliśmy trochę poddenerwowani, bo bardzo dużo problemów było z tym, żeby w ogóle się tam dostać do tego apartamentu i po ludzku zaparkować auto. Osiedle ma w ogóle taki centralny basen. Każdy blok ma swój basen i jest basen centralny, słuchajcie, który jest tak wielki, że pływają po nim skutery wodne i motorówki, więc ogólnie ciekawa rzecz. Są tutaj domki takie ala szeregówki, są takie, nie wiem jak to nazwać, pawilony do mieszkania. No i są duże bloki, także do wyboru, do koloru, kto ile ma pieniędzy, tyle może wydać i coś kupić. Ciekawe. Wszedłem wam pokazać. Patrzcie, basen stąd podzielony jest na dwie strefy. Strefa dla właścicieli i strefa dla plebsy jak my, czyli dla wynajmujących. Tutaj są restauracje, jakaś kawiarnia, lodziarnia, sklep. No tak teoretycznie samowystarczające, jakieś tam nieduże mini miasteczko. Jak ktoś lubi, to podobno całkiem fajne miejsce do życia, ale pewnie drogie. Jadę dalej! Także wszystko ma swoje priorytety. Niestety, wszystko ma swoje wady i zalety.